Skończyła się I wojna światowa. Powstało niepodległe państwo polskie. Od nowa, od zera, zaczęto właściwie praktycznie od zera budować kinematografię polską. No oczywiście mieliśmy te doświadczenia Aleksandra Herca jako reżysera i producenta. Mieliśmy oczywiście ze sobą jakieś tam doświadczenia sprzed roku 1914, ale w nowej rzeczywistości, w tej rzeczywistości właśnie już porozbiorowej, kiedy nagle mamy niepodległe państwo polskie, praktycznie trzeba było budować tą kinematografię no, prawie od podstaw, Tych filmów w latach 20. zrealizowano około, mówię około, bo stale jakiś film odnajdujemy, około 120, może 125, może 100, powiedzmy około 120. Z tego 1/3 stanowią filmy, które są adaptacjami utworów literackich. I teraz tu jest taka rzecz bardzo ciekawa. Bardzo niewiele z filmów z lat 20. dotrwało do naszych czasów. Bardzo niewiele. Te opinie, które wygłasza się opinie lat 20., to są najczęściej opinie, które są budowane na bazie tego, co pisali głównie krytycy literaccy, czy historycy sztuki. No bo bazujemy tutaj głównie na opiniach, zresztą świetnych, Antoniego Słonimskiego, Karola Iżykowskiego, Stefanii Zachorskiej. Na ich opiniach tutaj głównie bazujemy. Natomiast tego głównego korpusu lat 20. my po prostu nie mamy. Nie mamy tego głównego korpusu. Mamy pojedyncze filmy z lat 20. Ta nowa kinematografia, oczywiście, że wiele tam było takiej zimnej kalkulacji producentów i reżyserów, że trzeba sięgnąć na przykład do literatury, że to się dobrze sprzeda, że trzeba sięgnąć do filmów patriotycznych, to się dobrze sprzeda. Tak, oczywiście, było tam wiele bardzo zimnej, chłodnej kalkulacji, ale jednocześnie o tym się rzadziej mówi. Kiedy realizowano pierwsze filmy fabularne, już na początku lat 20., jeszcze w roku 19, 20, 21, to starano się także przy pomocy tej kultury popularnej, filmu, także tych filmów patriotycznych, czy adaptacji utworów literackich, jakoś to społeczeństwo scalić. Wyobraźcie sobie Państwo, przecież Polska powstała po blisko 125 latach rozbiorów, prawda? Po blisko 125 latach. W związku z tym jest rzeczą naturalną, że był też taki refleks próby przy pomocy kultury popularnej scalenia tego społeczeństwa, przypomnienia wspólnej przeszłości, prawda? Stąd tyle filmów, które opowiadają o przeszłości Polski, przypomnienia aktualnych problemów Polski, przypomnienia polskiej literatury. No, stąd właśnie pojawiają się też i te filmy takie trochę naiwnie patriotyczne, i te filmy, które są przede wszystkim adaptacjami utworów literackich. Ale ludzie tego oczekiwali w tej nowej, niepodległej Polsce. Ludzie tego po prostu oczekiwali. I dam Państwu taki bardzo ciekawy przykład, bo nie prowadzono oczywiście żadnych badań statystycznych, ale na przykład kiedy pojawił się film Bartek Zwycięzca. To jest film na podstawie zrealizowany przez Edwarda Puchalskiego w 1923 roku. Na podstawie noweli Henryka Sienkiewicza. Taka opowieść o wielkopolskim chłopie, który jest zaplątany w te tryby machiny wojny francusko-pruskiej, ale zupełnie taki właściwie wygłupiony, nie daje sobie, nie ogarnia w ogóle tych problemów wojny francusko-pruskiej. O tym jest ten pierwowzór literacki Sienkiewicza i ten film. To kiedy ten film wszedł na ekrany, to muszę Państwu powiedzieć, że on zdobył większą publiczność niż równolegle wyświetlany film Niewolnica miłości z Jadwigą Smosarską w roli głównej. Bardziej ludzie chcieli zobaczyć jednak Bartka Zwycięzcę, dlatego że no to była jakaś nasza przeszłość, prawda? Jakaś nasza historia. Więc myślę, że trzeba mieć też, czasem bardzo krytycznie podchodzimy do tych filmów lat 20., znając je tylko z opisów, prawda? W większości przypadków. Chyba nadmiernie krytycznie do nich podchodzimy, bo trzeba też sobie wyobrazić tę sytuację po roku 1918. Nowe państwo, prawda? No, odzyskana z takim trudem wywalczona niepodległość, prawda? Po tylu latach. No, w związku z tym chcemy przypomnieć sobie, opowiedzieć, jak było. Chcemy no właśnie scalić też społeczeństwo w tym wspólnym przypominaniu.
To jest myślę też, obok tych wszystkich chłodnych kalkulacji producentów, to był też myślę dość istotny czynnik, dla którego decydowano się na adaptację literatury polskiej. No i oczywiście taka wielka fala, prawie że programowe adaptowanie utworów literackich zaczyna się od roku 1926, czyli od połowy, w drugiej połowie lat 20. No adaptuje się praktycznie wszystko, prawda, bo adaptuje się i Ziemię obiecaną Reymonta i pana Tadeusza Mickiewicza w niemym kinie, prawda, w niemym kinie pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Jednocześnie też przenosi się na ekran trendowatą, więc adaptuje się powieści z tej najwyższej półki i z tej najniższej półki.